Chyba nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeżeli powiem, że najbardziej lubię prace szybkie i proste. Ale moim szczytem są takie prace, w których dodam coś takiego 100% od siebie. Na przykład coś sobie wymyślę i to ulepię z glinki, albo tak jak tutaj, namaluję wianuszek z kwiatkami. Oczywiście zamiast nalowidełka można tutaj przylepić wyciski albo zrobić pieczątki, ale uważam, że taki kawałek własnej twórczości wygląda naprawdę fajnie i jest unikatowy. Jeżeli Was zachęciłam do własnej małej twórczości, to zapraszam na film. Jajko maluję na biało i teraz mogę na niego przykleić jakiegoś przepięknego zajączka z tego papieru ryżowego. To jest papier z serii ITD Collection wielkości A3 i te obrazki pasują świetnie na jajka od 12 do 16 cm. Do mniejszych jajek wybierajcie ten sam papier, ale wielkości A4. Podlinkuję Wam go pod filmem. Taki wyrwany obrazek niezbyt dobrze leży na jajku, dlatego trzeba go ponadrywać, żeby nam się wszystko pięknie na jajeczku ułożyło. Tak przygotowany, a raczej tak podarty obrazek przykleję do jajka. To jest klej z werniksem, czyli klej z dodatkiem lakieru. Jajko smaruję klejem i przyklejam wyłącznie środek. Gdy już wszystko trzyma się na miejscu, zaczynam po kolei przyklejać oderwane części. Wystarczy zadbać, żeby równo na siebie nachodziły i jajko będzie przygotowane perfekcyjnie do dalszej pracy. Tak przygotowane jajeczko suszymy, następnie lakierujemy lakierem akrylowym matowym i możemy jechać dalej. Starych i twardych gąbeczek nie warto wyrzucać, ja zawsze daję im drugie życie, a drugie życie gąbki wygląda tak. Trochę ją poskubię i powstaje pędzel, który jest świetny, ponieważ maluje co jakiś czas. Trochę farb akrylowych, przygotowany pędzelek z drugim życiem i będę wtapiała obrazek w tło. Jeżeli malujecie pastelami, to ta metoda nazywa się mokry w mokry. Czyli brzegi jajka objechałam białą farbą akrylową i gdy jeszcze jest mokra, nakładam kolejną warstwę koloru. W każdym bądź razie ja go lubię, bo u mnie się sprawdza. Do namalowania gałązek będę potrzebowała ekstremalnie cienki pędzelek. Nie szukajcie takiego pędzelka w sklepie, szkoda kasy. Weźcie swój stary pędzel, wytnijcie 90% włosia, zostanie Wam takie cieniutkie cudo i taki właśnie pędzelek nam się teraz przyda. Żeby ładnie namalować gałązki, musimy malować bardzo rozwodnioną farbą. Jeżeli farba będzie za gęsta, linia będzie przerywana i szybko nam się urwie. Natomiast rozwodniona farba pozwala nam namalować takie delikatne i przyjemne gałązki. Zamierzałam gałązki namalować ciemną szarą farbą, ale te obrazeczki są tak delikatne i tak pastelowe, że musiałam dodać troszeczkę białego, aby moje gałązki nie zdominowały zwierzaczków. Czym jaśniejszy zajączek, tym jaśniejsze maluję gałązki. No może tego nie widać, ale właśnie taki miałam plan. Jak widzicie, do zrobienia różdżek użyłam 3 farby, białą, różową oraz szarą. Ja swoje różyczki robię dłutkiem kulkowym 3 mm, ale jeżeli nie macie i chcecie użyć wykałaczki, to też Wam całkiem fajnie wyjdzie. A różyczki maluje się bardzo prosto. Najpierw robimy białe kropeczki, potem do tego dodajemy czerwone kropeczki i wszystko razem delikatnie mieszamy. Nie ma opcji, żeby nie wyszło, a każda różyczka jest inna, przez co wszystko wygląda naprawdę fajnie i naturalnie. Różyczki robi się bardzo fajnie i trzeba uważać, żeby z nimi nie przesadzić. Moje pierwsze jajko, którego Wam tutaj nie pokażę, przedobrzyłam. Namalowałam tyle różyczek w intensywnych kolorach, że w środku zajączek praktycznie nie był widoczny. Więc uczcie się na moich błędach i nie idźcie tą drogą. Żeby listki wyglądały fajnie, musicie połączyć także minimum 3 kolory. Mieszanie kolorów naprawdę ma sens. Listek zrobiony z takiej mieszanki zawsze będzie wyglądał o 100 milionów lepiej niż listek namalowany farbą prosto ze słoika. Jeżeli ktoś nie wierzy, to można sobie po prostu zrobić próbę. Mój gotowy pierwszy króliczek w wianuszku prezentuje się tak. A ten maluszek jest taki delikatny i pastelowy, że aż postanowiłam mu dorobić wyłącznie białe listki.
Brzegi jajka ozdobię koronką oraz moim ulubionym sznurkiem dwużyłowym. I to akurat skomplikowane nie jest, po prostu wszystko przyklejam klejem na gorąco i wygląda świetnie. A na koniec największy dylemat dnia dzisiejszego: aksamitka czy sznureczek? Trudny wybór, dokleję i to, zobaczcie co jest ładniejsze, ocencie sami. Jajeczka gotowe, więc to już jest koniec filmu. Jak zwykle linki do wszystkich produktów, które używałam, wkleiłam w opisie filmu, czyli pod spodem. Wszystkim Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.